czy deweloperzy na złość ministrowi nie zaczynają nowych budów mieszkań, czy to jakiś bunt deweloperów? To jest temat tej audycji, ale od razu powiem tak, w gospodarce raczej ludzie się nie buntują, bo po prostu chcą robić interesy, więc zastanówmy się, dlaczego po prostu tak mało zaczynanych jest nowych budów mieszkań. Niby jest akcja kredyt 2%. Nowi nabywcy, gama, podobno całe tysiące nowych nabywców ma wpłynąć na rynek, a nowe budowy się nie rozpoczynają. I przedstawię Wam kilka wykresów oraz tabel z danych GUS-u dotyczących rynku nieruchomości, ale nie tylko, bo jak sądzę, przyczyn tego takiego wahania się deweloperów i nierozpoczynania nowych budów należy szukać nie tylko w działaniach ministerstwa, czy też w tym kredycie. Jest ich wiele więcej, ale jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zapraszam, subskrybuj nasz kanał, korzystaj też ze szkoleń na Symen24.pl, gdzie inwestorzy i pośrednicy znajdą wiele ciekawych tematów dla siebie. Sugeruj nam w audycjach tematy nowych audycji, tematy, które warto poruszyć. Pisz też komentarze o tym, jak czujesz rynek nieruchomości i w ogóle jak czujesz sytuację gospodarczą w Polsce, bo rynek nieruchomości jest tylko częścią tej gospodarki. I przechodząc od razu do tematu, najpierw nakreślę taki szerszy kontekst, czyli dane gospodarcze. Pierwsze to na przykład średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw. I słyszymy, że ona jest wielka, ogromna, ponad 7 tysięcy, ale proszę Państwa, w marcu ta płaca niby wynosiła 7,5 tysiąca, w kwietniu była niższa, a w maju już jest poniżej 7200 zł, 7100 zł z groszami. I oczywiście pamiętajcie, że to są te jakieś przedsiębiorstwa wybrane, to nie jest średnia płaca, którą naprawdę biorą Polacy. Ona jest po prostu troszeczkę przekłamana poprzez sposób zbierania danych, który właśnie dotyczy tych takich, powiedziałbym, lepszych przedsiębiorstw. Druga rzecz to jest też bardzo ciekawe, bo zobaczmy sobie, jak wygląda sprzedaż detaliczna w Polsce. I sprzedaż detaliczna w Polsce liczona w cenach stałych, zobaczcie, to jest jakiś upadek, spada. Dlaczego ludzie nie kupują, a ceny stałe, sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych, to jest taka statystyka, która niweluje wpływ inflacji, więc jeżeli coś jest w tej tabeli podkreślone na czerwono, to znaczy, że kupujemy mniej i to znacznie mniej, bo w pierwszych 5 miesiącach 2023 roku w stosunku do tego, co było w pierwszych 5 miesiącach 2022, kupiliśmy tylko 94,1% dóbr, ale zobaczcie, prasa, książki 86% tylko, meble RTV AGD 87%, paliwa 84%. No, żywność się wybija, bo trudno na żywności oszczędzać, ale nawet 93,9%, czyli jednak 6% żywności kupujemy mniej. Samochody i motocykle jedynie są na czele oraz tekstylia, odzież, obuwie, no coś żeśmy kupili, jakieś ubrania. To jest obraz takich chyba raczej nastrojów niedobrych, bo jeżeli tak, ta płaca tak rośnie sobie, ale niezbyt, nawet czasami spada, w ciągu 3 miesięcy spadła płaca, nie nadąża jej wzrost za inflacją, my oszczędzamy, nie robimy zakupów, no to dlaczego mielibyśmy się nagle rzucić na mieszkania i na kredyty, nawet te tanie kredyty, jeżeli ciągle musimy jednak ratę płacić i ciągle musimy kupić sobie jedzenie i inne rzeczy ważniejsze niż zaciągnięcie kredytu. Ale zobaczmy, jak wyglądała sytuacja w budownictwie, żeby nie było, że ja coś tutaj naciągam. No znowu
Na czerwono mamy spadki, a na żółto te podświetlenia i takie dwie główne tabele: budownictwo indywidualne i to takie przeznaczone na sprzedaż lub na wynajem, czyli nazwijmy je deweloperskie, ta druga grupa. I mamy oczywiście coś wzrosło. W budownictwie indywidualnym mamy wzrost ilości oddanych mieszkań do użytkowania, a u deweloperów no troszeczkę gorzej. Dlaczego? Bo to też jest takie dość proste do wyjaśnienia. Po prostu w tym budownictwie indywidualnym procesy budowlane są dłuższe, trwają 4 lata i to, co oddajemy do użytku, to jego budowa zaczęła średnio, trwając 3 lata, to więc zostało przeciętnie rozpoczęta jego budowa 4 lata temu. U deweloperów jest to proces krótszy, około 2 lat od wejścia na budowę dewelopera, więc po prostu teraz oni oddają więcej, bo finalizują to, co zbudowali, rozpoczęli budowę w 2021 roku, który był takim rokiem intensywnego rozpoczynania budów, co zaraz zresztą zobaczymy na jakimś wykresie. Ale zobaczmy, jak jest w dziedzinie pozwoleń na budowę. I tutaj trzeba powiedzieć, że już w zasadzie wszędzie indeksy świecą się na czerwono i to są takie spadki no, rzędu nawet 40 paru procent, zależy jaki okres weźmiemy, bo licząc na przykład maj 2022 do maja 2023 deweloperzy wystąpili tylko o 53,5%, czyli minus 46,5% wystąpień o pozwolenia na budowę mieszkań. To jest już dramat, taki licząc rok do roku. Przez pierwsze 5 miesięcy 65,4%. Osoby indywidualne 67,5%. Jedyny wzrost takich wystąpień o pozwoleń lub zgłoszeń rozpoczętych budów występuje licząc maj do kwietnia, maj 2023 do kwietnia 2023 u osób indywidualnych, co o tyle nie jest dziwne, bo to po prostu jest spowodowane zwykłym sezonem budowlanym, no i też niską bazą kwietniową. Ale co mamy z rozpoczynaniem budów? I to jest też kolejny dramat. Zobaczcie, deweloperzy to jest ponad 30% spadek w ciągu pierwszych 5 miesięcy. Tak samo liczone maj do maja. No jedynie do kwietnia trochę więcej budów uruchomili, ale to też nie jest jakieś specjalnie dziwne, ale jak to wygląda na wykresie, na którym widzimy troszeczkę więcej takich zachowań i ten wykres pozwolę Wam troszeczkę mówić. Tutaj zaznaczyłem też taką symboliczną datę COVID. Na żółto takim podświetleniem, maźnięciem żółtym oznaczone są maje kolejnych lat, czyli 2023, 2022, 2021, 2019 roku. No to od razu widzimy, że jeżeli chodzi o rozpoczynane budowy, bo ta linia taka, którą wykropkowałem, to jest właśnie wykres rozpoczynanych budów. Ta ciemnogranatowa to są mieszkania oddane do użytku, a ta zielona to są pozwolenia, które też jak widać spadają. Ale zobaczmy ten wykres tych rozpoczynanych budów. Ten maj 2023 jest troszeczkę lepszy niż maj covidowy. Ale dlaczego maj covidowy był taki zły? Bo wtedy po prostu trudno było załatwić pozwolenie na budowę, były pewne restrykcje, to wszystko stanęło, było takie zatrzymanie na kilka miesięcy gospodarki, ale ona potem zaraz zaczęła ruszać. Po prostu tak to wygląda. Papiery, żeby dostać pozwolenie na przykład w maju, papiery trzeba było złożyć odpowiednio wcześniej i wszystkie urzędy i wszyscy my też uczyliśmy się tej pracy w reżimie covidowym, ale zwróćcie uwagę na te czerwone kropki. To jest ostatnie 12 miesięcy rozpoczynanych budów, nowych budów mieszkań. No to dawno nie byliśmy na tak niskim poziomie. Te fioletowe kropki
Ta jedna tutaj, którą widzicie poświetlona na żółto, też jest fioletowa, tylko to podświetlenie żółte spowodowało jej zmianę koloru. I te wszystkie fioletowe kropki to jest poprzednie 12 miesięcy, czyli tu się cofniemy o już 24 miesiące. Zielone kropki, kolejne miesiące, czyli cofamy się o nawet 36 miesięcy i tak dalej. No po prostu gołym okiem widać, że tutaj mamy jakiś ogromny regres w budowach i nawet nie jesteśmy w stanie porównać się z poprzednim okresem, wiosną poprzedniego roku, kiedy to tak naprawdę jeszcze ten początek roku i właśnie początkowe te miesiące roku, pierwszy i drugi kwartał, to zazwyczaj są miesiące z dużą ilością rozpoczynanych budów, bo to jest po prostu dobry okres na rozpoczynanie budów. Tak to wygląda, zwłaszcza w budownictwie indywidualnym, no jeżeli chcemy skorzystać z tego sezonu budowlanego. Co to oznacza? To oznacza to wszystko, że na przykład w ogóle nastroje budowlańców w budownictwie są dość słabe, pod kreską. Nie widzimy dobrze tej przyszłości koniunktury. To jest znowu ankieta, pokazuje ankietę nastrojów właśnie w budowlance, ankietę robioną przez GUS. Nadal ludzie, którzy pracują w budowlance, jest wśród nich więcej pesymistów niż optymistów. Dlaczego zatem, skoro jest tak dobrze, bo jest kredyt, bo podobno nie mamy bezrobocia, dlaczego jednak ci deweloperzy nie chcą budować nowych mieszkań? Czy oni buntują się przeciw ministrowi? Absolutnie nie. Ja jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem na początku. Nikt w gospodarce, rozsądny, nie działający w gospodarce nie podejmuje decyzji emocjonalnie i buntuje się, bo nie lubi jakiegoś ministra. To zupełnie nieprawda. Po prostu ci deweloperzy widzą przecież obecnie, że jest jakiś wzrost zainteresowania, bo to widać. Widzimy my to na rynku, że troszeczkę ceny drgnęły, troszeczkę więcej jest osób interesujących się kupieniem mieszkań właśnie dlatego, że wchodzi ten nowy kredyt 2%, bezpieczny kredyt. I są to ludzie zarówno z tej grupy, którzy po prostu nawet nie mogą liczyć na ten kredyt i chcą po prostu ubiec efekt, bo boją się, że wypłynięcie tego kredytu na rynek spowoduje wzrost cen mieszkań. No i ci, którzy chcą ten kredyt, ale postanowili i liczą, że dostaną ten kredyt, ale postanowili już zawczasu, nazwijmy to w cudzysłowie, zaklepać sobie możliwość kupienia mieszkania w oparciu o ten kredyt, bo też boją się, że ceny wzrosną. A deweloperzy, no cóż, widzą taką pewną niepewność, widzą, że ludzie się wstrzymują, widzą z decyzjami, widzą, że normalne dla ludzi nieobjętych tą dopłatą, programem dopłat z tytułu bezpiecznego kredytu, to raty na kredyty mieszkaniowe w tej chwili są dość wysoko oprocentowane i po prostu też czytają zapowiedzi na przykład prezesa NBP, z których wynika, że Rada Polityki Pieniężnej raczej nie będzie się śpieszyć z obniżaniem stóp procentowych, że jeszcze ten poziom stóp procentowych obecny zostanie przez jakiś czas utrzymany. Widzą też, że spada inflacja, no ale ta inflacja też troszeczkę spada, ceny są nadal wysokie, coraz wyższe, po prostu procent jest niższy, bo baza się zmienia obliczania tego oprocentowania i ten wzrost jest mniejszy, ale ceny są wysokie. Płace, skoro spadają w przedsiębiorstwach i skoro jest taki spadek sprzedaży detalicznej, to znaczy, że te przedsiębiorstwa, które produkują dla tej sprzedaży detalicznej, te, które handlują, też będą myślały nad zatrudnieniem pracowników i być może nagle stanie się, że w Polsce zacznie bezrobocie rosnąć. Jest taka ewentualność, tym bardziej, że są plany rządu, które zmierzają do ogromnego podniesienia płacy minimalnej i wielu przedsiębiorców twierdzi, że po prostu nie stać ich na takie pensje, że będą musieli ograniczyć koszty, swoją produkcję, swoje zatrudnienie. Czy tak będzie? No to zobaczymy, bo taka jest prawda. Zresztą
że ja bym się dziwił, gdyby przedsiębiorcy cieszyli się z podniesienia płacy minimalnej. Podniesienie płacy minimalnej ma różne skutki, bo może mieć taki skutek, że również ludzie, którzy więcej zarabiają, zaczynają więcej kupować i budują koniunkturę. To jest jedno rozwiązanie, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, faktycznie rosną koszty i nagle się może okazać, że nasza produkcja jest nieopłacalna i co ciekawe nawet, tutaj też problem może być z tymi firmami, które produkują na eksport. Nasz eksport mógł w jakimś momencie rosnąć albo też trzymać się dobrze, nazwijmy to, poprzez kurs złotego do innych walut. I nie wdając się w szczegóły, teraz mamy do czynienia z trwającym już jakiś czas mocnym wzrostem kursu złotego, no i nie wiadomo, na czym to się skończy. Jednym słowem, deweloperzy, tak jak każdy przedsiębiorca, chcą działać, ale nie chcą działać zbyt ryzykownie. Każda działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem, ale to ryzyko nie może być nadmierne, nie powinno być szalone. Wobec tego też wielu z nich, i to tacy, z którymi ja też rozmawiam, czy też sam się nawet zastanawiam nad jakimś podjęciem takiej czy innej inwestycji, i wielu przyjmuje taką pozycję wyczekującą. Czekam, zobaczę, co z tego wyniknie, nie muszę tego robić w tym miesiącu, poczekam jeszcze kilka miesięcy i zobaczę, jak się sytuacja zmieni, to będę inwestował. Tym bardziej zresztą, że na rynku jest też sporo takich deweloperów, którzy mieli inwestycje, no powiedziałbym, nietrafione, albo inaczej, którzy zaczynali te inwestycje w czasach, kiedy wszystko sprzedawało się na pniu. To znaczy nawet w kiepskich lokalizacjach, ale też się sprzedało, po prostu wszyscy chcieli kupować. Teraz tym deweloperom jest trochę trudniej. Oni już też zaczynają odczuwać kryzys, no i zobaczymy, jak oni będą uciekali ze swoich inwestycji. Co jest zresztą ciekawe jeszcze z tym kredytem 2%, to też trzeba pamiętać, że on różnie oddziaływuje w różnych miastach, bo w wielu miastach można za ten kredyt, za pieniądze, które można uzyskać w ramach tego kredytu, można będzie kupić całkiem przyzwoite mieszkanie. Takie można powiedzieć nawet docelowe. Natomiast na przykład w większych miastach, na przykład w Warszawie, to ten kredyt będzie wystarczył w dobrych układach na mieszkanie dwupokojowe albo jakieś bardzo nędzne 3 pokoje na obrzeżach miasta. Taka jest prawda. Te mieszkania trudno zawsze nazwać takimi mieszkaniami docelowymi. No i niektórzy mówią, dobrze, ale to jest pierwsze mieszkanie dla młodych. No tylko, że tych młodych po pierwsze musi stać na to mieszkanie. Ci młodzi mogą mieć nawet 45 lat. No i też, jak mówiłem w poprzednich audycjach, podjęcie tego kredytu, wzięcie tego kredytu jest takim zobowiązaniem, zakładem na życie na co najmniej 10 najbliższych lat, jeżeli nie chcesz stracić prawa do tego kredytu lub go musisz nawet zwracać tych dopłat, tych pieniędzy. No i to oznacza też, że przez te 10 lat może się wiele wydarzyć w życiu każdego. Masz 28 lat, kupujesz to pierwsze mieszkanie, ale przez te 25 lat możesz się ożenić, to nawet kilka razy, i mieć kilkoro dzieci nagle i to mieszkanie po prostu może być dla Ciebie za małe. No, tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie podsumowując, widzimy tak, lekkie ożywienie na rynku, ceny mieszkań lekko zaczęły rosnąć, podkreślam słowo lekko. Ożywienie ze strony popytu, ze strony tych różnych osób, beneficjentów oraz tych, którym nie należy się kredyt 2% i mocno zachowawcze podejście deweloperów, którzy boją się podjąć decyzję o rozpoczynaniu nowej budowy. No też pewnie sobie myślą, dobrze, skoro jest mała produkcja, to ja tę małą produkcję po prostu sprzedam drożej, bo będą nowi nabywcy, których stać na mieszkanie, ci, których nie było. To jest też jeden z możliwych wariantów rozwoju sytuacji. Jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, to subskrybuj ten kanał. Pisz nam w komentarzach, o czym chcesz nowe audycje. Zapraszam jeszcze raz na symen24.pl, na szkolenia tam się znajdujące, sporo wiedzy. Warto korzystać z tej wiedzy o rynku i wspierajcie nasz kanał. Będzie nam po pierwsze miło, a Wy w zamian za to, że nam jest miło, dostaniecie dostęp do dodatkowych treści. Cześć, trzymajcie się.